Ja znam jedno takie z 19 roku, gdzie jest, proszę pana, magistrant Białostocki i jest mój dziadek Aleksander. Cieśla magistracki. Przeróbki jakieś tam w drzewie, naprawa ewentualnych mebli, czy dorobienie jakichś mebli. Wiem, że miał warsztat w magistracie, a drugi warsztat miał w Chlebku u nas, na naszej posesji. Dziadek pochodził z Surarza. Na ulicy Ciesielskiej mieszkali, to wiem. Ich groby jeszcze są tam. Wujek Krawiec był, wędkarz. Trochę bielutką powoził po Warmii. Oprócz Wicentego jeszcze był Jan. A Jan był urzędnikiem państwowym. Przypuszczam, że mój ojciec też w Surarzu urodzony. Werpachowski Wincenty. Proszę pana, był intendentem w fabryce produkujący sprzęt dla wojska na ulicy Artyleryjskiej. Mój dziadek Aleksander brał udział w wojnie japońskiej i z tej wojny przyszedł z kolegą albo z Lotyszem, albo ze Stelczykiem. Z Gustawem Kiandro. Wielkie chłopisko z garbatym nosem, ryży jak trzeba, również stolarz. Wrócił z wojska z bronią. Był z karabin schowany, był rewolwer był schowany na chlebku. I w efekcie, proszę pana, tej przyjaźni, ten Gustaw Kiandra ożenił się z córką dziadka, z Helenką, ciocią Helenką. Białystok, 7 czerwiec, 6 czerwiec, przepraszam. 6 czerwiec. Nie. 7, 6 w porządku, zgadza się. Czerwiec jest 6 miesiącem. No, tu mi się zawsze myli. 7 czerwiec, 28 rok. Jarosław Władysław. Moja cioteczna matka, mamy siostra, inaczej nie mówiła do mnie, tylko Slawuniu i Slawuniu od małego. Co robi siawet? Pyta swojej córki małej. Siawet męczy kota. Czyli Sławek męczy kota. Szkoła ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim, później państwowym liceum pedagogicznym na Mickiewicza ulicy do 1939 roku. Tata miał straszak. Z tym, że tam można było śrucinami kota zastrzelić. Ojciec miał straszak. Rewolwer Nagant był schowany na chlebku. I wszyscy o tym wiedzieli. Chlebek duży, długi, kryty dachówką. I jak dziadek umarł i ojciec mój i jego braciszek, stryj, zaczęli zdejmować dachówkę, przerzucać na chlebku. Proszę pana, przewalili, można powiedzieć, 3/4 chlebka, nic nie znaleźli, dali spokój. A mój braciszek, no starszy ode mnie, miał kilkanaście lat, on z 13 rocznika. Zaczął z drugiej strony i w pierwszym rzędzie od domu tutaj znalazł zawinięty w takiej ceratowej torbie szczelnie rewolwer Nagant, typ tak zwany oficerski, samozłot, z amunicją. Ja widziałem, że on to znalazł. Nikomu nic nie mów. Spaliśmy w jednym pokoju, dzieci spały na siennikach. Schował do siennika. Pamiętam, że mama rano robiła porządek z pościelą. No i oczywiście znalazła ten rewolwer. Zabrała do siebie. Ojciec przyszedł z pracy. Poszli ze stryjem i z Muntkiem, z bratem, strzelać w rody za chlebkiem na śmietnik. Śmietnik to był taki duży krąg betonowy z pokrywą. Na tej pokrywie się stawało, tam sąsiednie posesje było widać. Proszę pana, chyba że 3 razy wystrzelili i był przodownik policji, chyba na Konieczny, dzielnicowy. Strzelamy sobie, popatrzył. No albo spiszemy protokolik, no i sprawa pójdzie dalej.
Albo dam 5 złotych i nic nie było. Dał 5 złotych, zabrał rewolwer, amunicję i nic nie było. Z czego by żyli? Chłopcu dużo trzeba. Zawsze do wojska ciągnęło, do broni. A to łuki, a to strzały, a to windian. Proszę pana, zaczął dziadek Werpachowski. Ciągał, nie ciągał i to wlazło, że ja ciągałem, co się trafiało. Dużo nie trzeba. A że tego uzbrojenia było od groma i trochę, proszę pana, wszędzie pełno. Proszę pana, no były te 3 skrzynki amunicji, 2 karabiny, berciel i maszynówka. Mało? Skrzynka granatów. 2 skrzynki z nabojami, jedna tych polskich, druga niemieckich. Te taśmy z płotu zostały na plocie, pojechali, taśmy zostawili niemieckie. To już mam amunicję do MG. Jeszcze pamiętam, wymieniałem na wybuchowe, bo tam były 3 rodzaje tych amunicji, to więcej wybuchowych dawałem, bo to lepszy efekt, jak się strzelało. Chciałem iść na ochotnika z kolegą do marynarki wojennej. Poszliśmy do WKR-u, kolegę przyjęli, mimo, no nie wiedzieli o tym, że miał ciotkę w Anglii, za chwilę by nie poszedł do marynarki. Mnie odpalili z przyczyn wiadomych. Dostałem wezwanie. 11 batalion budowlany. No, są przepustki, idzie wojsko na dziewczyny. Ja mam kumpla, Kryński Janek, fajtlapa kompanijna. Nabijali się z chłopaka strasznie. Udało mi się wybronić. Chłopaczek, proszę pana, z wioski, Lipiny, tam gdzieś pod Luchicinem, proszę pana, wiesz, Lipiny. Nie wiem, ja siebie uważam za normalnego. Chłopcy idą na dziewczynę, a my z Jankiem idziemy, proszę pana, rozbrajać albo miny, albo bomby, zależy gdzie jesteśmy, a tej broni od groma i trochę, proszę pana. Proszę pana, ja przywiozłem z wojska 5 kilo trotylu, nie licząc detonatorów, 2 bagnety. Jeden z bagnetów wisi jeszcze na ścianie u mnie tutaj. Jeden mi ukradli. Piękny bagnet był taki kawaleryjski, długi, mauserowski. W każdym razie mówili, że tak, Werpachowskiemu daj fajną dziewczynę i skrzynkę trotylu, to weźmie skrzynkę trotylu, bo przynajmniej kłopotu nie ma. W wojsku byłem 2 lata. Jeszcze 3 miesiące nadterminowego. Poprosili Werpachowskiego, żeby został likwidować jednostkę. Proszę pana, w wojsku się nastrzelałem, Jezus Maria. Już jestem po wojsku. Jestem w mieście Białymstoku przy centralu. Spotykam majora Bochenka. On był jeszcze kapitanem, jak ja byłem w wojsku. Zobaczył, ty pieroński saperze Werpachowski. Pamiętam. Ja ci dyktowałem rozkaz dzienny. Zabrania się wrzucać materiały wybuchowe, resztki amunicji do ognisk. Ty pisałeś ten, na maszynie wystukiwałem ten rozkaz dzienny, a w kieszeni międzyłeś szplonki saperskie ci dzwoniły. Proszę pana, ja miałem 2 razy policję w Soszni. Dosyć, że proszę pana, jestem w Soszni, zatrzymał się samochód nieoznakowany, osobowy, wysiadło 2 panów w cywilu. Dzień dobry, pan Mirosław Werpachowski, a my nie, Jarosław. A Mirosław tu mieszkamy nie ma, jest tylko Jarosław Werpachowski. O co chodzi? Proszę pana, mamy donos. Pan przechowuje bomby.
Ja mówię, no to już, idziemy oglądać, proszę. Otwieram chatę, wchodzimy do środka, macie cały kącik. Z tym, że to widzicie, jak to wygląda, a bombę to mam rzeczywiście. Pod stołem w kuchni stoi butla z gazem. O, to jest rzeczywiście rzecz niebezpieczna, bo te rzeczy, tu mamy to rozbrojone przeze mnie, drobinki, żadnych prochów, innych rzeczy tu nie ma. Ma pan dobrego sąsiada. Pośmieli się, pogadali, spisali protokół jaki taki, pojechali. Skąd oni byli? Z Grajewa. Proszę pana, chyba mimo roczek. Radiowóz, wysiadło dwóch panów policjantów, przyszli identycznie. Proszę pana, mamy donos. A ja tak spojrzałem na nich, spojrzeli na mnie, nazwisko, imię. Ja mówię, panowie, w sprawie bomby, a skąd pan wie? Ja mówię, bo jesteście drudzy. Nie może być. My jesteśmy ze Szczuczyna. Ten sam skurwysyn, sąsiad, u którego wielokrotnie bywałem. Czy były takie próby zbudowania jakiejś struktury narodowo-patriotycznej? Proszę pana, co może by było jeszcze w jakimś sensie, jak byli partyzanci? To przynajmniej któryś zmarł z nich, czy na tyfus, czy na jakąś inną zarazę, proszę pana, to pogrzeb to był w asyście, Sowieci godzili się na to. Już chłopcy wtedy pożyczali jedno od drugiego, jakieś wojskowe płaszcze, wojskowe czapki. Proszę pana, w asyście taki pogrzeb się odbywał. Zawinięty go tam w kot, czy jakąś inną plachtę wynosili, proszę pana, w asyście partyzanci robili pogrzeb. A później nie. Później to wszystko upadło. Będąc tam, pan nie myślał o tym, żeby się modlić i tworzyć komórki nielegalnej struktury, prawda? Tylko chciał pan po prostu przeżyć. Po prostu chciałbym przeżyć.